Tell Me Why. Gra wydana 27 sierpnia 2020 przez producenta Don't Not Entertainment. Zestaw wszystkich 3 epizodów można kupić na Steam za 71,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od około 16 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta epizodyczna historia jakkolwiek mnie poruszyła? Czy ciężkie tematy poruszone w tej grze zostały dobrze przedstawione? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą posiadam od lat i nawet nie pamiętam dokładnie skąd ją mam, ale miałem do niej 2 lub 3 podejścia i postanowiłem ją przejść na streamach. I udało mi się i przyznam, że była to ciężka historia pod względem ilości problemów społecznych, jakie tam występują i efektów decyzji, jakie podjąłem. Opowiedzmy sobie jednak, o czym w ogóle jest ta gra. Tell Me Why to gra opowiadająca o rodzeństwie Allison oraz Tylerze. Ważne, aby nadmienić, że Tyler jest osobą, która zmieniła płeć, bo jest to niezwykle ważne w fabule. Rodzeństwo nie widziało się długie lata i gdy się spotkali, podjęli decyzję o sprzedaniu starego domu rodzinnego. Podczas rozmów i przyjrzeniu się staremu domowi oraz szopie odkryli pewne sekrety. Kwestia tego, że ta dwójka została rozdzielona na wskutek strasznego wydarzenia, a dokładnie chodzi o to, że jedno z nich zamordowało ich własną matkę. Dlaczego i czy słusznie? Tego nie powiem, bo nie chcę spoilerować. Ale wracając do tych sekretów. Chcieli dokładnie sobie przypomnieć przeszłość, co się wydarzyło, bo nie pasowały im pewne elementy względem matki i jej zachowania, kiedy żyła. Dodatkowo mieli oni takie zdanie, że ta nienawidziła Tylera za to, że chciał zmienić płeć, czy że nie czuł się dziewczynką, a chłopakiem. Odkrycie pewnych tajemnic sprawiło, że zaczęli mieć wątpliwości wobec własnych wspomnień i postanowili odkryć tajemnicę, która brzmi: czy matka faktycznie nienawidziła Tylera i czy próbowała go zabić tego dnia, kiedy jedno z nich zabiło Mary Ann. A zatem mamy fabułę omówioną, a co z samą mechaniką gry? Gra jest dość spokojna, od zamknięte lokacje, na których szukamy wskazówek, poszlak, konfrontujemy się z innymi bohaterami i próbujemy połączyć wątki. Dodatkowo nasze rodzeństwo ma dziwną zdolność, potrafią posługiwać się telepatią. Ci, którzy nie wiedzą, to znaczy, że umieją rozmawiać ze sobą poprzez myśli. Co przyznam jest naprawdę przydatne, bo nie muszą się obawiać, że ktoś ich usłyszy. Mamy tu koło wyboru, co powiedzieć lub co zrobić i niektóre z tych decyzji mają ogromne znaczenie i musimy naprawdę ostrożnie wybierać daną opcję. Dodatkowo warto przed dialogiem czy wyborem bardzo dokładnie sprawdzić dane miejsce, w którym się znajdujemy, bo wówczas będziemy mieli więcej odpowiedzi lub dowodów, które ułatwią nam podjęcie decyzji, co zrobić, czy też odblokuje nam poprawną opcję dialogową. W grze mamy poruszone różne problemy społeczne, jak akceptacja przez społeczeństwo, depresja, radzenie sobie ze stratą, problemy rodzinne i tak dalej. Jest to dla mnie coś ogromnie ciekawego, bo bardzo interesują mnie tego typu tematy, bo pozwala mi to poznać inne perspektywy, zachowania, emocje. Choć tematy są mało pozytywne i trudne, to jednak lubię o tym czytać, gadać i chociażby grać w tego typu tytuły. Mamy tu naprawdę piękne widoki, bo mamy tu ogromne jezioro i widok na góry, a grafika została naprawdę ładnie wykonana, przez co chce się człowiek porządnie rozłożyć na fotelu i przyglądać tym widokom. Gra jest epizodyczna, co przyznam, że jest to coś w grach, czego nie lubię strasznie. Na moje szczęście w chwili, kiedy jakoś uzyskałem dostęp do tej gry, to wyszły już wszystkie 3 epizody, ale sama myśl, że miałbym czekać na kolejne części, by mnie ogromnie odrzuciło, bo nie rozumiem osobiście, po co wydawać grę na raty, zamiast od razu wydać w całości. Gry epizodyczne to coś, czego nie kumam i osobiście nie lubię, ale jak mówiłem, tu miałem już całość, więc mogłem na spokojnie to ograć. Jeśli chodzi o postaci w tej grze, to nie licząc naszych głównych bohaterów, to naprawdę zaintrygowała mnie ich matka i co się stało w przeszłości oraz co się stało tamtej pamiętnej nocy, kiedy to Mary Ann wyszła z bronią do Tylera. Polubiłem też Michaela, sympatyczny i pomocny chłopak oraz przyjaciel Allison. Eddie, policjant oraz wujek Allison też był ciekawą postacią, zwłaszcza, że też miał swoje za uszami. Przyznam, że nie gram zbytnio w tego typu gry i mam tu na myśli epizodyczne i polegające aby na chodzeniu i odkrywaniu tajemnic.
Myślę, że bez problemu mógłbym je policzyć na palcach jednej ręki, ale przyznam, że podobał mi się ten tytuł, bo ma ciekawe postacie, intrygującą i ciężką historię, a dodatkowo wygląda ładnie. Jak się człowiek wciągnie, to myślę, że poczuje emocje występujące w tej grze. Osobiście miałem momentami potrzebę zrobienia sobie przerwy i przemyślenia, co się właściwie stało i czego się dowiedziałem, bo są to faktycznie ciężkie decyzje i skomplikowane problemy, ale to właśnie sprawia, że naprawdę dobrze mi się ten tytuł ogrywało. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Gra chodziła płynnie i bezproblemowo. Nie napotkałem też żadnych błędów, także pod względem technicznym jest dobrze. Audio. Muzyka ogólnie była przyjemna, ale nie wpadła mi jakoś szczególnie w ucho. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze. Poszukiwanie wskazówek, odkrywanie prawdy, różne przemyślenia po skończeniu danego epizodu sprawiły, że naprawdę mi ten tytuł zrąbanie, ale w taki sposób, że naprawdę cieszyłem się, gdy ten tytuł ukończyłem i dowiedziałem się, co się wydarzyło naprawdę w przeszłości. Grafika. Naprawdę dobrze wykonana. Krajobrazy robiły na mnie ogromne wrażenie typu góry czy jezioro. Postacie wykonane były dobrze, choć momentami miałem wrażenie, że pokazują zbyt mało emocji. Były one widoczne? Jak najbardziej, ale były momenty, że dość skromnie. Podsumowując, Tell Me Why to tytuł naprawdę ciekawy, ciężki i skłaniający do różnych przemyśleń, co czyni go naprawdę wyjątkowym i z chęcią bym ograł coś podobnego ponownie. Mimo że nie jest to mój typ gier, to ten tytuł naprawdę mnie wciągnął i po każdym skończeniu epizodu chciałem więcej, bo chciałem w końcu odkryć prawdę ukrywającą się w przeszłości, którą nasi bohaterowie kojarzą momentami na kompletnie inny sposób. I to my, gracze, musimy zadecydować, które wspomnienie było poprawne. Osobiście polecam ten tytuł, choć jeśli ktoś jest emocjonalną osobą czy wrażliwą, to radzę się przygotować, bo naprawdę gra potrafi spowodować, że trzeba wcisnąć pauzę i chwilę posiedzieć w zadumie. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!